Halo, cześć, witam serdecznie, tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Witam się z Wami gorącą herbatą, w sumie już nie jest taka gorąca, bo mnie odstygła. Pierwsze dzisiejsze takie, jak Kacpra zaniosłam i ostatnie teraz spędziłam na telefonach, po prostu to jest niemożliwe, co się po prostu dzieje. Powiem Wam tak, załatwić tu coś w Niemczech i żeby Wam to lekarz dał, to jest duży problem, ponieważ są pewne rzeczy, których przeskoczyć nie idzie. Pewne rzeczy człowiek się dowiaduje i po prostu jest tak, że całkiem co innego wychodzi niż to, co jest napisane gdzieś tam w internecie, to co człowiek wyczyta. Zmierzyłam się trochę z taką dość przeciwnością, ponieważ teraz na ten moment musimy walczyć o zwiększenie stopnia niepełnosprawności od Kacpra, ponieważ jak Wam opowiadałam, wiele rzeczy się zmieniło na stopień 4. Także teraz obecnie ma stopień 3, walczymy o stopień 4. Musi tutaj przyjść rzeczoznawca, to się mówi komisja lekarska. No i stwierdzić, że Kacper powinien dostać ten 4. stopień niepełnosprawności. Dostałam ostatnio formularz. Te formularze z roku na rok, czy w przeciągu kilku lat po prostu się zmieniają totalnie, jak zauważyłam. Musiałam chyba 12-13 dobrych kartek wypełnić, żeby w ogóle wysłać. Robi się to przez Pflegekasse, czyli kasę, która jest odpowiedzialna za kasę pielęgnacyjną, o tak powiem. Wysyłają formularz i wypełnia się tam różne rzeczy. I kto przykładowo zajmuje się tym niepełnosprawnym, ile godzin w tygodniu, ile dni w tygodniu trzeba napisać. Przede wszystkim trzeba napisać, jak doszło do niepełnosprawności, jaka diagnoza jest przede wszystkim, potem się zaznacza, czego po prostu dana osoba nie umie, przy czym potrzebuje pomocy. Także trzeba dokładnie wszystko napisać. No i po prostu, jak wiecie, są momenty, gdzie po prostu nie jestem w stanie jechać z nim komunikacją miejską gdziekolwiek, czy nawet przejść kawałka. Są takie sytuacje, nie mówię, że one są zawsze, ale po prostu najbezpieczniej, żeby uniknąć tego stresu, po prostu jest potrzebny transport do Kacpra na logopedię. Ale spotkałam się po prostu z problemami to dużymi, ponieważ pani doktor tutaj powiedziała, że musi mieć po prostu pismo z kasy chorych, że on to potrzebuje. Kasa chorych mi na to, że oni nie mają takich uprawnień, żeby to wystawiać. Inna pani z kasy chorych mówi, że Kacper przysługuje mu się takie coś, bo ma 3. stopień niepełnosprawności, tak? No i przede wszystkim ma legitymację niepełnosprawnego, gdzie stoją 3 znaczki B, G i H. Czyli B to jest, że potrzebuje stałej opieki, stałego opiekuna przy sobie. G to jest taki, że nie jest taki do końca mobilny, i H, że jest hilflos, czyli że jest taki nieporadny, tak? No i po prostu na tej podstawie mogłaby pani doktor wystawić to, mimo że ma 3. stopień niepełnosprawności. Co się okazuje, doszłam do pewnych informacji. Kolejna pani mi z kasy chorych powiedziała, że mogą wystawić dopiero takie coś, jak by miał 4. stopień niepełnosprawności. Mówię, dobra.
to się dowiedziałam tego, czego ja po prostu chciałam. Ale tak ciężko było dokopać się do tej informacji, że szok. Ale to, co w internecie stoi, to, co jest napisane, to jest kompletna bzdura, bo mówią od 3. stopnia niepełnosprawności. Nawet na stronie Kasy Chorych to jest napisane, a później są takie wielkie problemy, że człowiek ma ręce zawiązane. No i po prostu nie wiem, jak to będzie. Po prostu trzeba tak zrobić, żeby Kacper dostał ten 4. stopień niepełnosprawności i trzeba pewne punkty po prostu uzyskać. Najwięcej punktów dostaje się przez tą właśnie samodzielność, czy przy jedzeniu, czy przy ubieraniu się, czy nawet przy myciu się i tak dalej, i tak dalej. No i mobilność i takie różne rzeczy. Także no nie jest łatwo. Może będzie tak, może będzie na granicy. Trzymajcie kciuki, żeby to dostał, bo nie widzę tego inaczej. Wiem, że na to zasługuje w tym momencie, bo stan mówi sam za siebie i czasami człowiek jest bezsilny wobec tej machiny biurokratycznej tutaj, bo to jest nie tylko, wiem, że ludzie walczą w ogóle w Polsce o ten stopień niepełnosprawności, czy nawet o te poszczególne punkty. Tutaj w Niemczech jest tak samo, nie jest łatwiej i po prostu jeden drugiemu robi totalne problemy i trzeba mieć wszystko picobello, wszystko napisane, najlepiej na karteczce, bo papier wszystko ścierpi. I nie wiem, co to będzie, jak to mniej więcej wygląda. I przede wszystkim, jeśli ktoś chce stopień niepełnosprawności w ogóle uzyskać w Niemczech, musi, przynajmniej w przypadku naszej Kasy Chorych, my jesteśmy w AOK. I tam jest warunek, żeby dostać w ogóle, starać się o stopień niepełnosprawności, trzeba być 2 lata członkiem tejże kasy. Nie wiem, jak jest w innych kasach, ale akurat w AOK jest tak. I mniej więcej to tak wygląda. Takiego typu sprawa jest. I powiem Wam, że no nie wiem, jak to będzie, ale będziemy się starać, żeby to było jak najlepiej i żeby to jak najszybciej poszło. Na razie wysłałam wniosek, będziemy czekać. Zobaczymy, kiedy termin dostaniemy. Po prostu jest... wszystko decyduje po prostu o tym w tym momencie. Także wiecie. Także tyle Wam chciałam powiedzieć. Widzimy się w następnym vlogu. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Do następnego zobaczenia. Cześć!